Witam gorąco wszystkich, ja jestem Dariusz, zapraszam Was na kolejny odcinek z serii Carpathian Countryside Second Hand Challenge. No i, wczoraj się działo, naprawdę się działo, troszeczkę chyba Was zawiodłem, mi się wydaje, bo obiecałem, że skończę ten kontrakt z tym pasterniakiem, ale niestety nie dałem rady. Nie wiem, ten pracownik, no oczywiście po skończeniu nakręcenia musiałem zmontować materiał, więc wyszedłem z gry, nagrałem, zasejwowałem, wyszedłem z gry, wróciłem, włączyłem pracownika i on sobie jechał znowu po tym, co było już zebrane, więc bez tego, żebym nie musiał po niego jechać, po tym, że już jechał po zebranym, nie chciał jechać. Musiałem jechać, więc ja już się poddałem, bo to 8% zrobił, no kółko zrobił, to było 8% kontraktu. Porażka, poddałem się. Także przepraszam. Nie udało się. Dobra, co tu mamy? Owijanie bel. Kontrakt to możemy sobie wziąć od razu, żeby było. O, tu jeszcze odebrać zrobione kontrakty. Usuwanie skał, wycinka, zbiór plonów. Co my tu mamy? No i tak jak mówiłem, na 99% sprzedaję tę maszynę, bo ja nie mam czasu, żeby się szwendać koło tej maszyny. Ja muszę wpuścić maszynę i ona musi pracować, także no fajnie by było to mieć, ale jest maszyna, która jest w sklepie, może się pojawi, jest ze zbiornikiem, więc mam taką cichą nadzieję. To niestety muszę sprzedać. Zwierzęta tam powinny mieć dobrze, jeśli chodzi o jedzenie, bo kurą dorzuciłem, kozą dorzuciłem, także jest ok. A dzisiaj jest wielki dzień. A, jeszcze raport z tego, z finansów z dnia poprzedniego, czyli tak, bo belę sprzedałem i udało się tam wyciągnąć dobrą cenę, 107 za całe bele, które posprzedawałem. Tu jest dochód z tych nieruchomości, które generują dochód. Co tu jeszcze jest? Koszt palet, to nie tutaj, dochód ze zbiorów, no to tutaj posprzedawałem, ja to sprzedałem tam, już nie pamiętam, coś sprzedawałem jeszcze. Aha, już wiem co. Ten pasterniak, co miałem w tym zebrany w przyczepie, zanim zdecydowałem zrezygnować z kontraktu, bo była kara i też zarobiłem trochę z tego. Dochód z usług rolniczych, no to słabo było z tymi dochodami, no bo tak to te 22 tysiące powinienem jeszcze tu doliczyć, czy jakieś, no 100 tysięcy było w sumie, bo miałem to wczoraj zainkasować. No i odsetki z pożyczek 1700, które spadło, bo spłaciłem do 500 000, także i tak to się wystawia. Traktor kupiłem, także mam przygotowane 2 traktory do, czy nie, mam traktor do sprzedania przygotowany. To jest ten sam, nie, jeszcze jeden etap wzrostu. Jeden traktor, Jaśka się pozbędę, ze względu na to, że on wolno jeździ. Jednak potrzebuje szybkie traktory. No i trafiło się, że jest ten Klas. Był w sklepie wczoraj i go kupiłem. Także możemy się tam przenieść. To jest ten Klas. Jego trzeba będzie tylko upgrade'ować do większej mocy, żeby dorównać go, nawet lepiej, będzie miał więcej mocy niż ten John Deere. Ale najpierw sobie zrobimy z tym. Sprzedamy tą maszynę. Nie będę jej używał już. Nie mam cierpliwości. Znaczy, no, do tej serii nie pasuje. Jak wiecie, tu się dużo dzieje z kontraktami, więc dużo się tu dzieje z kontraktami, więc no, tak jak mówię, nie ma co. Wow, ile to kosztuje naprawa? Znaczy przemalowanie, bo naprawa nie jest duża. No zaraz to sobie naprawimy, a przemalować trzeba wziąć pożyczkę. Sporo, 100.
429 tylko. Co tak słabo? Myślałem, że z 500 będzie kosztować. Dobra, to teraz już tu mogę. Zaraz, zanim jeszcze zobaczę, tu nic nie ma, dobra. Spłacić tą pożyczkę, żeby ten procent był mniejszy. Do 50 zajdę. O, 215 zostanie. Ja jeszcze tylko tego traktora sprzedać. Nie wiem, czy jak za cenę tego traktora nie zwiększyć mocy w tej kolasie. Chyba tak zrobię. Przemaluj, napraw. Sprzedaj 44 000 jeszcze. Dobra. To zobaczę, ile tutaj kosztuje, żeby zwiększyć mu moc. John Deere miał 190 koni, ten będzie mieć 205. Czy jakoś tak? 205 za 30 000, no to w sam raz. I już będzie ogarnięty do prac. O, lepsza wersja. Dużo szybciej się będzie przemieszczać i w ogóle. No, nie chciało mi się tego John Deere'a sprzedawać ze względu na to, że on był od samego początku, był pierwszy traktor, którym zacząłem pracować. Ale na razie nie ma co trzymać na zapas sprzętu. Nie ma na to funduszy i sentymentu. No, przede wszystkim, bo to o to chodzi. Dobra, będziemy mogli sobie skoczyć na owijanie. Więc sobie pojedziemy tym. Owijanie bel. Ja Wam ostatnio mówiłem, że tam przy tym innym poletku przy lesie nie zaliczyło mi kontraktu. Wczoraj robiłem ten kontrakt znowu i już wiem dlaczego. Jedna bela stoczyła się do lasu, ale od strony drogi, tam wioski, nie wiem, czy będziecie kojarzyć. Zaraz pyk, odepniemy to. O, to poletko było. Tutaj jest górka i tu jest dolina. I tu się stoczyło w te linie drzew. I tam była jedna bela. Akurat tam jedziemy w to miejsce. Także no, trzeba było poszukać. Ja ją szukałem na polu, starałem się przeglądnąć wszystkie bele. O rany, akurat teraz. A ona była schowana w krzaczorach. Niestety. O, mamy pielenie. No i tutaj tych zbiorów, co to jest? Fasolka zielona to też nie. Ja sobie ten do szpinaku zostawiłem, ten kombajn. Aczkolwiek widzę, że więcej jest na fasolkę i groszek niż szpinak. Więc może będzie, że ja sobie wezmę, nie wiem, czy to trzymać też do tego szpinaka, ten kombajn. On tam w ogóle nie będzie mi przeszkadzał za bardzo, ale on wykonał pracę i zrobił pracę, także tu nie mogę nic powiedzieć o tym, ale to nie ten, to nie ten, to nie ten, to je ten wziąć. Nie wiem, jeszcze się zastanowię. Myślałem, że będzie więcej kontraktów na ten szpinak, ale tak słabawo jest. No w sumie chyba będzie to zależało też, ile jest tego na polach, ile pól to posiada. Ale może być słabo. Zaraz wziąłem ten kontrakt na pielenie, nie. 18, ok. A to sobie zajedziemy. Zajedziemy, włączymy to, on tam za ten czas powinien dojechać do tamtego kontraktu. No i dzisiaj mleko. Mleko jest do sprzedania, także ja sobie tutaj zaraz to ogarnę.
Muszę sprawdzić, w jakiej cenie jest mleko, bo już wczoraj sobie załadowałem większość palet. Zostanie mi chyba tylko jedną paletę załadować. I resztę chyba zostawię sobie do tego, do następnego roku, mi się wydaje. A czy mógłbym jeszcze w styczniu sprzedawać na... Jest też wysoka cena na mleko. W zależności, jak będę potrzebował okazję, to może tak zrobić. Zobaczymy, ile też tego mleka tam powstanie. A jajka będą wrzesień, październik, listopad. No, za dwa odcinki będą jajka do sprzedania, także myślę, że tą pożyczkę już będę miał spłaconą do tego czasu i będzie można wystartować przyszły sezon rolniczy, już zakupić sobie jakiś teren. Albo to będą świnki, albo to będzie ten, jak to się mówi, kamieniołom. Dobra, tutaj mamy jeszcze to, bo ta była niepełna, jak ładowałem te palety. Ok. I tu będzie jeszcze chyba jedna, bo tu jest, ta jest niepełna. Ok, ta jest pełna. Dobra. To jeszcze spróbuję to na górę zarzucić. Albo na widły to dam. O, właśnie, może tak. Na widły. Nie mam zbytniego doświadczenia wstawiania konwi na konwie. Dobra, to mam. Tu tylko pasy. Zapięte? Zapięte. Dobra. I teraz ten już pracuje. Ten dojechał? Jeszcze nie dojechał. Dobra. Zerkniemy szybciutko na ceny mleka koziego, gdzie najlepsza jest aktualnie. Czy to jeszcze zostawić? Najpierw może kontakt sobie zrobię. Kozie mleko. 8700. To jest tylko w mleczarni skupują. Czyli tylko do mleczarni mogę zawieźć to mleko kozie. Ok. Ciekawe. Ale to zaraz, to 8700, ono powinno chyba 9 kosztować, mi się wydaje. Nie powinna być taka cena? Chyba że pójdzie to jeszcze do góry. Tu niby w styczniu 9, ale jak płaciłem wczoraj, to tu wysoka cena była 9000. Chyba że jeszcze pójdzie. Dobra. Poczekamy. Na razie jest jeszcze tendencja wzrostowa, więc może jeszcze warto poczekać. Co to się tam dzieje z tym? A, tu nie ma tego. Pasów przypiętych podpiąłem i zapomniałem przypiąć. Okej. Oj. Dobra. Się tutaj poprzekręcało coś brzydko. Serio? Nie może się to wypoziomować. No. Dobra. Ty sobie tam stój. Ja szybko. O rany, miałem nie prasę podpiąć, tylko owijajkę. Zagadaliście mnie. Dobra, wolę to sam zrobić, szybciej chyba zajadę. Przecież tu miałem owijajkę wziąć. Jejku. Się zakręciłem teraz, naprawdę. Te dziury to, powiem wam, niesamowicie spowalniają traktor niektóre. Więc sami to ma problem, to jak jechałem z tym headerem po tych wybojach.
się tak odbijał jak piłeczka ping-pongowa. A większe traktory to już tam mniej to odczuwają. Dobra, szybko w międzyczasie jak jadę. Usuwanie skał, zbiór plonu. Nic nie ma. Nic na razie nie doszło więcej. No to niby tak kurczę, tak widzę dużo kontraktów, ale co do tego przyjdzie, to słabo to później wychodzi. Nie wiem, czy jest tam ten taki limit, że można tylko ileś kontraktów zrobić. Nie, to by było całkiem bez sensu już. No tak myślę, że chyba koło południa się ruszy więcej z tymi kontraktami. No, powinno być nawożenie, to już jest wrzesień. To są nowe uprawy na przyszły sezon do zbiorów. Trawę będę kosił chyba jutro. Ej. Dobra. I owijajkę mam wziąć. No. Teraz tam będziemy, owiniemy sobie tam, dobre pieniądze z tego są, z tej owijania. Nie powiem. To jest owijajka zrobiona jeszcze na styl poprzednich owijajek, jak były w FS22, 19. Nie trzeba folii kupować. To jest taki właśnie mod perkowy, tak zwany. Przyspiesza pracę. No tak jak mówię, no, rozgrywka, którą prowadzę, nie wiem, strasznie mnie to ciekawi ta rozgrywka, bo nie wiadomo, w którym kierunku mnie to będzie poprowadzić. Zazwyczaj jak się gra w farming, to planuje się coś, do czego chce się osiągnąć, dążyć, jakim sprzętem się chce grać, a tutaj jest takie, że nie wiesz, co wpadnie do sklepu. Masz, zaznaczasz sobie mody wcześniej, zanim rozpoczynasz sobie rozgrywkę, które chcesz. I między tymi modami, tymi sprzętami z podstawki, które tam są realne, możesz sobie dorzucić takie, które są nierealne, tak jak na przykład ta owijajka. No i masz ileś tam procent, że trafisz na taką owijajkę, że ci przyspieszy pracę, lub po prostu musisz poświęcić więcej czasu i rozwijać to owijajką z podstawki, nie? Ja to tak odbieram, jak się kiedyś grało na planszówkach, stanęło się na polu, gdzie dzięki temu, że stanąłeś na tym polu, przesuwasz pionek o 10 pól do przodu. No tak, no. Takie gry planszowe były. I takie reguły były. Dobrze. Małe kosteczki są do ogarnięcia.
tutaj jeszcze będzie to pole do ogarnięcia przed zimą, bo widzę, że już trawa rośnie. Także może, że będzie jeszcze kontrakt tu na tym polu. A tu jednak te kontrakty są dobre, bo 16 tysięcy chyba było za odwijanie tych bel wczoraj. Tu tym razem są kosteczki. Nie, teraz będę musiał zwiększyć moc w Masejku. Masejka potrasować do maksymalnej jego możliwości. A w kolejnej rzeczy, w kolejnym etapie będzie ten fędzior. I tam to będzie gruba kasa do fędziora. Chociaż aktualnie to, co teraz ma, to jest chyba wystarczające, żeby na razie obrobić to, co mam. No bo ta przyczepa, którą ciągnie, to ma 511 koni, to akurat jest tyle, ile on ma. Więc tutaj no jakoś ciśnienia nie ma, żeby miał więcej mocy. Nie wiem jak to... Aha, tutaj. One są takie po części w rzędzie poustawione. Staram się wyłapać tą linię właśnie, w jaki sposób są ułożone te kostki. Trochę. Mam nadzieję, że zakończy kontrakt normalnie, bez żadnych ceregieli. I to akurat kostki nie mają gdzie się przesunąć, bo belki raczej potrafią się przesuwać. Jest. Dobra, mamy zaliczone. Odbieramy. Co to jest? Orka. No właśnie brakuje mi właśnie sprzętu do orki. Zbieranie plonów tu? Nie. Nic nie doszło za zbieranie plonów. Harwestry będą stać. To jest do zbierania kamieni też jest dobra kasa, widzę. Kontrakt. Tu nic nie ma dalej w tym. No trudno. Trzeba będzie sprawdzić cenę tego mleka i najwyżej to mleko teraz pocisnąć. Albo się zająć pieleniem. I później, nie wiem, no bo czas trzeba przyspieszyć albo jak. No szkoda, że nie ma kultywatorowania, bo widzę sporo pól. No to jest właśnie pytanie, czy to są pola pod kultywatorowanie, czy pod orkę. Ciężko mi stwierdzić co do czego. Nie, czasami się wydaje, że zapowiada się pracowity dzień, że będzie sporo kontraktów, kurczę, to tak nagle taka cisza. Nic nie ma. Co jest grane? W zeszłym roku to talerzówka to goniła już. Tylko nie wiem, czy to właśnie nie było listopad. Chyba listopad, grudzień. Wtedy najwięcej ta talerzówka goniła. Było sporo tych kontraktów na kultywatorowanie. Może jeszcze za wcześnie jest na to.
W sumie jeszcze jest sporo kontraktów ze zbiorami i te pola jeszcze nie są gotowe właśnie do przygotowania na następne uprawy. No nic, trzeba będzie zobaczyć jeszcze na ryby, jak sprawa się przedstawia, czy tam trzeba coś dokupić, czy coś. No wczoraj kupiłem 4 palety do stawu hodowlanego, 4 palety na rybku, czyli tu do tego namiotu, więc tego chyba powinno być dość. Jedyne co to przewieźć może ryby tam na staw hodowlany. No to może by trzeba go zrobić. No tu już widzę sporo jest tych palet. Czeka na przewóz. Zaraz popatrzymy na to. Dobra, na razie nie odpinam. Jak to się przedstawia? To coś się zmieniło? Nie. Produkcję. Pstrąg 8. No można by było tam zawieźć palety. Śmiało. Dobra. No ten tu też kurde. Po John Deere to Mercedes najwięcej teraz w dupę dostawał i teraz chyba jest na pierwszym miejscu. Dobra, najpierw... Ej, nie ten przycisk. Tak sobie to zrobię. Weźmiemy od razu 5 palet, bo tyle będzie można wrzucić tu na tą pakę. Czemu to tak? O, dobra. Teraz powinno. O, to dużo się tutaj ryb już narobiło. Ta produkcja idzie szybciej niż tamta. Trzeba będzie chyba zwolnić trochę tempa tutaj. O, rany, znowu się narobiło tutaj palet. Sporo. Znowu. Dużo się tu na rybku narobiło. Dobra. Śmigamy tam. Zawieziemy to. Na razie z tym mlekiem nie chcę za bardzo jeszcze jechać. Poczekam tak do popołudnia. Może będzie lepsza ta cena, żeby chociaż 9 była na przodzie, to było już super. No, 9000 za paletę z mlekiem to już jest dobra cena moim zdaniem. I tak się właśnie zastanawiam, czy by mleczarni nie kupić, bo jak tam przerobię sobie to mleko, czyli z jednej palety świeżego mleka koziego będą 2 palety butelkowanego, to myślę, że ta cena chyba będzie lepsza. Ale to też kwestia tego, czy koszty produkcji i zakupu tego się to będzie w czasie dopiero odwlekać, że się to spłaci dopiero. No nie wiem, zastanawiam się. No bo wolałbym iść w ten kamieniołom na razie. Chciałbym to pierwsze kupić, zanim w coś innego zainwestuję. No. Jest gdzieś tu, chyba tu teraz. Jakoś tak się jechało. Nie, błąd. Nie tu, rany.
Staram się jechać bez mapy. Myślałem, że już to ogarniam ten teren tutaj w tej wiosce, a jednak jeszcze nie. Dobra, trzeba tutaj przez ten mostek przejechać. Ale mgła tutaj się zrobiła. O, skończył robotę. Dobrze, że zerknąłem. Co mamy tu? Orka, wysuwanie. No dalej nic. Sama orka wchodzi na razie. Dobrze. Też by mógł jakiś pług wpaść na przecenę. Bez zastanowienia bym kupił i Fędzior przynajmniej miałby co robić. Się zwracał powoli. I tak to tylko ciągnie tą przyczepę. I też nie chcę go na talerzówkę do talerzówki podpinać go, bo ta talerzówka nie potrzebuje aż tak dużej mocy. A koszty naprawy byłyby naprawdę kolosalne. Nieadekwatne do tego. No ale przy pługu trochę inaczej jest, tam wymaga więcej mocy, a chyba ceny są nawet podobne do zarobku, tylko że czasowo to też inaczej wygląda. Dobra, jedna partia na rybku jest już prawie dowieziona. Zobaczymy jak tutaj. Ile palet jest? Już są 3, ok. Dobra. Dostarczone. To teraz jedziemy z powrotem. Po 12 sprawdzimy, czy jakieś kontrakty doszły. Na razie nic innego nie ma do roboty. Poza tym, że trzeba to mleko tam później kopię wieść. Jakiś taki zastój dzisiaj. Wczoraj było trochę roboty. Myślałem, że się nie wyrobię z wszystkim. A dzisiaj taki spokój. Nie wiem, zastanawiam się, czy by nie zmienić właśnie tej ligi piłkarskiej na seniorów. W sumie tu pieniążki bym miał. I chyba tak zrobię. Na razie i tak nic nie ma w sklepie. Zobaczę, jak się po 12 nic nie zmieni, nic nie dojdzie do sklepu, nie dojdzie żaden kontrakt, to chyba zrobię. Sprzedam trampkarzy i kupię seniorów. Nie wiem, tak mnie natchnęło na jakąś zmianę. Bo zastanawiałem się nad polem, bo w sumie tak, harwestry mam kilka, muszę było coś kupić, jakieś pole i zacząć uprawiać, ale niestety żadnego dobrego siewnika nie miałem. Były siewniki, ale to były 3-metrowe, jeden był chyba 6, to wszystko jest małe. Tutaj taki 9 siewnik by się przydał. Także na razie jeszcze czekam, aż się pojawi. Pewnie to tak samo potrwa, jak się czekało na te traktory i kombajny do upraw. A później był wysyp wszystkiego. I to, i to. Także poczekam jeszcze trochę. A, wiem co jeszcze muszę zrobić. No nie wiem, czy te dziki nie robią mi zbyt dużo szkód. No fajnie panowie, żeście się zatrzymali tam, gdzie chcę skręcić. Mianowicie chciałem tu postawić pasieki
Ze względu na te dziki, bo mi tu buszują ostro. Teraz gdzie to jest? Tu. Więc nie wiem, czy ja tu sobie nie postawię tych pasiek, bo to jest irytujące. Nie wiem, ile by tu trzeba było postawić. Na razie zrobimy jedną. Tylko tak, bo to jest obszar zastrzeżony, to nie mogę za bardzo, chyba żeby tutaj postawić. Też nie chcę, żeby to było. Okej. Dobra. Ten kontrakt już stracił się, bo był kontrakt na to, żeby te pasieki postawić 3. Ale nie miałem terenu, a tutaj nie chciałem 3 stawiać. W sumie byłoby za darmo. Więc trzeba będzie tutaj wstawić jakąś belkę do tego jeszcze. Dobra, tu się nic nie pokazało, bo jest po 12. Tutaj co to jest? Fasolka, marchew, groszek. No nie ma. Zbieranie kamieni, wycinka drzew, usuwanie skał, orka. Nic się nie pojawiło. No dobra, to tak jak mówiłem, tak zrobię. Jedziemy na bazę. I sobie zmienimy trampkarzy na seniorów. Mam nadzieję, że będzie się dało. Później sprawdzimy sobie cenę mleka. Może już osiągło 9. No jakbym kupował pole, to chyba bym kupił tutaj to pole, tylko tutaj co jest. Albo może nawet go kupić i trawę posiać też. To by też był jakiś pieniądz z tego, nie? Dobra, zerknijmy najpierw tak. Tutaj nic nie ma, to mnie nie interesuje. Ile to kosztuje? 179. No trochę kosztuje. No dobra, zostawmy to na razie. Czyli tak, to boisko, seniorzy. 112. Jeśli sprzedam to, 70 to jakieś 30 tysięcy będę musiał. Dobra. To sprzedamy i kupimy to teraz. No, 30 tysięcy zostaje. Ok, niech będzie. Zobaczymy, ile teraz seniorzy będą nam przynosić zysku. Zaraz zerkniemy sobie na finanse. I było tak, że było 5200. Było 5200, zobaczymy. Wrzesień. W październiku dopiero. No, cały październik, czyli w grudniu będziemy mogli sprawdzić, ile było. Porównać sobie sierpień do grudnia. Sierpień do listopada. No, tak sobie to porównamy. Dobra. Aha, jeszcze teraz miałem cenę jeszcze sprawdzić koziego mleka. 8800, kurczę. Idzie w górę. No nie chcę tego na razie robić, chyba że... Dobra. Jak nic nie ma, to może przyspieszymy trochę czasu. Może to coś pomoże, że coś się pojawi. Odwiedź. Szybka drzemka. Do 14 myślę. Można by było się kimnąć. Dobra. O, i na to czekałem. Haha, to jest to. To ma zbiornik 17 tysięcy, więc tu można puścić i będzie robić to. No to teraz robota jest. Dobra. Jeszcze tylko cenę sobie sprawdzę koziego. Bo już prawie do 9. No to poczekam do końca dnia, powinno, bo jeszcze idzie w górę. Osiągnę 9, to będę to sprzedawał. Dobra, najpierw trzeba pożyczkę 215, a tam trzeba 230. Jakieś 240, żeby było. Ok. Kupujemy. No i to ten kombajn będzie dobry.
adekwatny do tego, co potrzebuję robić. Fajnie, że się trafiło. Ej, miałem kupić. Kupuj. Dobra. Teraz można wziąć kontrakt. Co my tu mamy? Coś pojawiło. Zasiew, którego nie mogę zrobić. No i zbiór plonów. Dobra. Bierzemy największy z listy. To jest tutaj. 40. Bierzemy zlecenie marchew. Jedziemy. Ach, na to czekałem. Na to czekałem. To jest to. Ta chwila. I teraz będzie można robić te kontrakty. Spokojnie. Pracownika będę mógł zatrudnić i będę mógł sobie podjechać tam. Później tą marchewkę odbierać. To akurat będę miał czas, żeby zajechać chyba do skupu. Te 17 powinno wystarczyć. 17 to nawet zależy jeszcze. Muszę sprawdzić, jak się rozłoży kombajn, jaki ma zrzut, ale może być wysoki, więc jak będę miał wysoką przyczepę, to ma 31 tysięcy. No to takie niecałe dwa zrzuty. Lub zmniejszę sobie przyczepę i będzie jeden zrzut i będę kursował co zrzut z marchewką do skupu. No, bo tego widzę, tu jest najwięcej, nie? Jeśli chodzi o kontrakty. Dzik. Jest dziki dzik. Parę czasu zajmę, zanim tam dojadę. Nie jest to jakiś demon prędkości, 35 na godzinę. Ale siedząc w środku, jadąc taką prędkością, to strach w oczach, nie? Weź tu wyhamuj takim kolosem. No, seniorzy. Ciekawe, jaki będzie dochód z tego. Tu jest sklep, tu jest taki lepszy ten klub. Bardziej rozwinięty, więc może być ciekawy. Dobra, to było chyba pole tylko tutaj zaraz. Po przejeździe drogi, no. A sobie od tamtej strony zaczniemy. Tu jeden taki mankament może być, że tu mogą być chyba supy na tym polu. Mi się wydaje. Chociaż nie. Nie widzę. Nie ma. Dobra. No to super. Powinno w miarę to jakoś przelecieć. Włączymy pracownika. Jak on sobie tutaj da radę. Jak on będzie jechał. Czy będzie lepiej pracował niż na tamtej maszynie? Się przekonamy. No tam to naprawdę była porażka. Jeździł mi, zbierał mi, znikało mi to. Okej. Tu przynajmniej się zbiera do zbiornika, to jest duży plus. Zależy też, jak szybko będzie się napełniać, a marchewka jest dość obfitym, więc może to szybko nastąpić. Dobra. Jedziemy po przyczepę. Może być ciekawie. No i teraz tak swobodnie już można pracować bez żadnego stresu, że muszę jechać wzdłuż tej maszyny, żeby odebrać te produkty, żeby mógł
zbierać w ogóle. A tak to napełni się, odbiorę, zajadę, znowu podjadę. Jeszcze muszę sprawdzić, co to mam zawozić. Dobra, zerknijmy. A, to jest blisko tutaj do tego skupu, do sklepu. Sklep zamówił taką ilość marchwi. Coś się zbliża. Jakoś wersją roboczą jakiejś dużej nie ma, ale jeszcze kilka zrobił, czy no 1%, no też sporo. Zobaczymy, ile będzie kółko wyglądało, ale myślę, chyba będzie to samo. Raczej dużej różnicy nie będzie. Jeszcze tylko chcę podjechać, żeby zobaczyć, czy się zmieszczę pod ten zrzutnik. Powinienem się zmieścić, dobra. Dosypał mi tam jeszcze. W sumie to by mógł nawet tak jechać też przy nim. Co to było? Ach! Chyba już wiem co. Za bardzo głęboko wjechałem pod ten i stracił przyczepność. Ale tak jak mówię, nawet tak jechać przy nim, jakby była prosta, opróżnić go, zwieźć to do skupu i tu mu przede wszystkim nie będę musiał przeszkadzać. No tamten to nawet się nie ruszył, żeby ten musiał mi przy nim stać i to było takie upierdliwe. I znowu sobie mogę podjechać. Tam chyba już nic nie ma. Może znowu zbierać. O! Ile tu wejdzie? Koniec. Pełny. Dużo bardziej psychiczniej, spokojniej można robić te zbiory teraz przy tym sprzęcie. Nie męczę się tak przy tamtym. Nie trzeba blisko pojazdu jechać. No, już mogę spokojnie odjechać sobie. Tutaj widzę, ma jakieś problemy z przemieszczaniem się. No 300 koni ma, a coś nie może przyczepy uciągnąć. Co, ja będę musiał masę jadu podpiąć do tego? No chyba. Jakoś daje radę. Zobaczymy, jak będzie pełna przyczepa. Jak to będzie jechać. Ale też te konie do tego, moc 300 koni do 300 koni traktora to też nie ma co porównywać. No tutaj będzie trochę zabawy na tym pagórku. Będzie. Dobra, ja myślę, że w tym miejscu sobie zakończymy odcinek. Jeszcze tylko zerknę, jak tam wygląda cena mleczka. No, jeszcze trochę i będzie. Także sobie po południu sprzedam mleczko, to wam wszystko w następnym odcinku opowiem, co i jak się potoczyło. No jeszcze tylko zerknę tu na kontrakty. No nic więcej. No się skupię na tych zbiorach tych okopowych.
Zobaczymy, jak to pójdzie. Dobra. No nic, z mojej strony to wszystko. Dzięki za uwagę, dzięki, że jesteście. Pozdrawiam gorąco. No i zapraszam na kolejny odcinek. Zobaczymy, w którym kierunku dalej się to potoczy. Ten los tutaj na tej mapie. Pozdrawiam. Na razie. Cześć.